Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie bardzo prosty projekt zawieszki z Mikołajem na taką świąteczną rozgrzewkę do dalszych świątecznych dekoracji. Mam wrażenie, że w tym roku moim kolorem będzie turkus i miedź. I zaczynam od dekoracji z patyczków, którą pomaluję kolorem Miss Petronilla. To jest bardzo piękny, ciemny odcień turkusu, rodzaj takiego odcienia, o którym mówi się petrolowy. Także nie jest to ani granat, ani zieleń, ani dokładnie turkus. Przepiękny odcień, przepiękny kolor i w końcu mamy okazję go użyć. Za pomocą owalnego szablonu wycinam sobie z papieru stone taki owal. Owal na papierze stone potrzebny jest mi dlatego, że będę chciała przykleić papier ryżowy z Mikołajem, a papiery ryżowe są pięknie widoczne na kolorze białym, czyli potrzebuję białego tła. To może być też tekturka zwykła. Ja tego papieru stone mam lekki nadmiar i mogłam go sobie użyć z innych projektów po to, żeby podkreślić biel papieru ryżowego. Papier ryżowy po wycięciu przyklejam za pomocą kleju do decoupage. Pracuję z klejem w ten sposób, że niewielką ilość nakładam na papier, stąd później przyklejam papier ryżowy i po wierzchu wygładzam, dociskam i tworzę taką warstwę ochronną z kleju. Foremka Primy Sicilian Borders, czyli takie ramki w stylu sycylijskim. Nazwa nie ma znaczenia, warto sobie foremki podpisać, żeby wiedzieć, którą mamy, a której nie mamy i którą trzeba zamówić. Ja jestem zwolennikiem używania niewielu foremek, nie tysięcy różnych, tylko takich, które można wykorzystać wielokrotnie i bordery bądź ramki to jest jedna z takich właśnie foremek. Za pomocą tej samej foremki najpierw robię sobie taką ramkę owalną i jeszcze obok była też kokardka, więc to wszystko wyciskam z lekkiej masy modelarskiej, a następnie maluję rozwodnioną farbą Flair, tym samym kolorem, który miałam wcześniej na moich patyczkach. Patyczki wcześniej skleiłam za pomocą kleju do drewna i przygotowałam sobie ich kilka po to, żeby właśnie wypróbować na różnych dekoracjach. Składam mój papier stone z papierem ryżowym i wszystkie elementy na moim patyczkowym podkładzie za pomocą kleju Hobby. Jest to klej kontaktowy, który bardzo szybko wiąże, wygodnie się nim klei, nie trzeba go dawać zbyt dużo. Ta moja ramka w międzyczasie już podeschła, podobnie z kokardką, ale nie są jeszcze utwardzone na tyle, są jeszcze w miarę plastyczne, dlatego udaje mi się uzyskać ten owal. A teraz proszek Salt Wash, do którego dosyć często wracam w moich projektach. Jest to idealny zagęszczacz do farby, który pozwoli mi ze zwykłej farby kredowej uzyskać ciekawą pastę strukturalną. I ta pasta po nałożeniu na wcześniej przygotowane tło tworzy bardzo ciekawą strukturę, którą potem można wybarwić. Tą strukturę nakładam za pomocą zwykłego szczecinowego pędzla, taką techniką tepowania. Jednocześnie maluję sobie dodatkowo ramkę. Ta ramka dzięki temu będzie wyglądała jakby dokładniej, to wykończenie jej będzie dokładniejsze, a struktura da mi bardzo ciekawe efekty w połączeniu z kolorem metalicznym. Zanim użyję koloru metalicznego, za pomocą skośnego pędzla syntetycznego i odrobiny brązowego koloru pocieniuję moją ramkę, żeby wprowadzić odrobinę głębi. Używam trochę wody, żeby mi ta farba brązowa się wlała. Myślę, że gdybym robiła tą ozdobę drugi raz, to ten element bym pominęła, bo to przybrudzenie na zewnątrz nie było niezbędne, natomiast w środku papier ryżowy jak najbardziej można było podmalować. A teraz farba metaliczna w kolorze miedzianym z La Pajarity. Miedź plus turkus dla mnie połączenie tego sezonu. Te metaliczne
Pociągnięcia suchym pędzlem wydobywają wszystkie niuanse struktury, również moją ramkę, która nie było tego widać, ale tworzy rodzaj takich gałązek. Nakładam miedzi tyle, ile uznam za stosowne. Projekt jest świąteczny, więc nie takim do końca suchym pędzlem. Tutaj sobie troszeczkę metalizuję, bawię się tym. I pozostanie mi tylko właściwie wykończyć pracę za pomocą lakieru 3D. Nie chce mi się lakierować za dużo tego papieru w środku. Nie chciało mi się też lakierować wcześniej, dlatego używam lakieru 3D. Dzięki temu, że mam ramkę, mogę wszystko zabezpieczyć dosyć dużą ilością lakieru, który jest bardzo gęsty. I do tego jeszcze tylko dopasuję sobie rodzaj kokardki i mój projekt będzie gotowy. Mam nadzieję, że na rozgrzewkę wystarczy. Zainspirowałam Cię. Daj znać, jak Ci wyszło. Do zobaczenia. Pa!